Siemano, witajcie, ja jestem Ograwek Sok. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na techniki interwencji, taką jakby część drugą. Głównie będą to techniki oparte na kontrataku po ciosach. I tak jak w pierwszej części zrobimy sobie techniki do sprowadzeń, do przeszukań, typowo nastawione pod służby, tak żebyście mogli mieć tych technik więcej i jeszcze bardziej udoskonalić i zrobić tak, żeby nie wahać się i zawsze mieć jakąś opcję B. I tak, pierwsza bardzo podstawowa technika. Przerobimy sobie kontratak z ciosu zamachowego czy takiego sierpowego. Myślę, że najbardziej popularny cios, z jakim każdy funkcjonariusz pewnie się spotkał, czyli będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z czynną napaścią. Przy przeprowadzeniu legitymowania, powiedzmy, osoba ma coś na sumieniu i poprzez naszą interwencję będzie chciała szybko uwolnić się, uciec, ewentualnie użyć jakiegoś narzędzia. Ale tak, mamy naszego oponenta i będzie cios prawy zamachowy. Pierwsze co, lewa ręka blok, w tym samym czasie prawa od razu idzie na splot słoneczny, brzuch, nawet może iść na szczękę, tak żeby naszego przeciwnika zmiękczyć, tak jak było w wcześniejszych filmikach i sprawić, że będziemy mogli przyjąć inicjatywę. Więc jeszcze raz, dawaj, jesteśmy tu, po zmiękczeniu ręka od razu idzie tu, do góry i ściąga za łokieć, druga przechodzi na rękę, tak żeby siłą rotacji obrócić naszego przeciwnika plecami do nas. I jesteśmy tutaj. Tu jest praktycznie już mało szkodliwy, jesteśmy za jego plecami, ale wchodzimy dalej, tak żebyśmy my zaczęli mieć przewagę, bo teraz można powiedzieć jest 50-50, tak? Od razu ręka idzie pod szyję, odciągnięcie, druga za rękę i przekładamy ją za siebie, obróćmy się. Możecie sobie złapać swoją koszulkę, szlufkę, tak żeby on nie mógł spróbuj wyjąć swoją lewą rękę, tak żeby nie mógł jej wyjąć i my tutaj już mamy kontrolę. W tym samym czasie, gdy będzie chciał nas uderzać ze swojej prawej ręki, możemy się chować, gdy będzie chciał ściągać rękę za swoją głowę. I teraz oczywiście nie możemy być w tej pozycji bardzo długo, więc musimy działać dalej. Myślę, że z tej pozycji fajnie usiąść sobie z naszym przeciwnikiem, a druga osoba w patrolu, czy ktokolwiek inny będzie mógł nam pomóc. Więc siadaj. I tu jest już nieszkodliwy, tak? Bardzo fajna technika na ulicę, czy nawet tak jak moje środowisko, jakiś tłuczeń, czy jakiekolwiek inne kamienie. Bardzo fajnie możemy sobie posadzić przeciwnika. On nie ma możliwości tak naprawdę nawet się zranić, czy nie musimy nim rzucać. My jesteśmy bezpieczni, on jest obezwładniony, także cel jest zrealizowany. I to samo dynamicznie. Siadaj! Pokażemy Wam teraz inne opcje zakończenia tej akcji. Tamta akcja była raczej taka na przeczekanie, na wyczekanie posiłków, ewentualnie tak, aby nasz kolega z patrolu, koleżanka mogli nam pomóc przy kajdankowaniu, przy obrobieniu osoby. Drugi wariant będzie taki, że możemy dobyć środki przymusu bezpośredniego, ewentualnie użyć jakąś technikę parterową, którą zobaczycie w innym odcinku. I znowu ta sama akcja typowa, więc gościu podbiega, zamach, od razu strzał na szczękę, oczy, cokolwiek, nawet może pójść łokieć, nie ma znaczenia, ważne żebyście zrobili cokolwiek. Znowu w dół, znowu obrót. Jesteśmy w tym momencie. Ja go sam sobie zatrzymuję, sam kontroluję jak on ma stanąć, tak? To nie jest tak, że go puszczam. Najgorzej jak zrobi 360 stopni i stanie znowu przed nami i jeszcze obróci się i jeszcze poprawi, tak? To będzie najgorsze. Więc mamy gościa, zatrzymujemy go, od razu dwie ręce, będzie to metoda mniej skomplikowana. Na oczy, ewentualnie czoło, im wyżej, tym łatwiej ściągnąć głowę do siebie, ale oczywiście przy dotknięciu oczu, czyli czułych punktów aptemi, od razu odchyli głowę, tak aby chciał, żebym zabrał ręce z jego oczu. Nie? Więc za czoło, ewentualnie tutaj najniższe palce będą mogły wchodzić do oczu i tak. Ściągam głowę najpierw do tyłu, a potem oddalam się, tak żeby runął na ziemię, na plecy, tak? Więc dwie fazy. Jedna, odskok i druga, tak? I oczywiście, gdy będziemy mieli go pod sobą, wtedy jest czas na odskok, dobycie środków przymusu bezpośredniego. To jest też fajna technika, jeśli przyjmijmy, jesteście w cywilu, nie macie przy sobie środków, jest jakaś gdziekolwiek interwencja, powiedzmy obywatelska, tak często dziś widać to na forach stron internetowych policyjnych. I no nie macie przy sobie żadnych środków, tak? Więc gdy chcecie komuś pomóc, można kogoś tylko wywrócić, osoba, nie wiem, jakaś tam ucieknie, tak? Nasz oponent leży i my też wtedy mamy jakiś tam czas na ucieczkę. A teraz sprawdźcie, jak zrobić to dynamicznie.
Teraz kolejny wariant. We wcześniejszym oponent wylądował na plecach, tak żebyśmy mogli robić z nim następne techniki, które będą w innych odcinkach o technikach parterowych. Teraz zrobimy tak, żeby wylądował na brzuchu, tak abyśmy mogli podjąć od razu kajdankowanie, ewentualnie jakieś czynności, które pozwolą nam doprowadzić do kajdankowania. Więc tak, nadal ta sama technika, zamachowy, cyk, wchodzimy tu, obok. I to było cały czas, tak? Ostatnio łapaliśmy za oczy w dół. Tym razem to samo, oczy, głowa, tylko 2 ruchy będą inne niż ostatnio. Teraz pierwsze co, skręcamy głowę na bok. Najważniejsze jest to, żebyście nie kręcili tej głowy bardzo mocno, czyniąc jakieś niewłaściwe ułożenie głowy, czy nie wiem, skręcając kark w jakichś tam ekstremalnych przypadkach. Tylko samo włożenie palców do oczu będzie powodowało, że on odchyli sobie tą głowę. Więc lecąc do tyłu, skręcamy go tak, żebyśmy sami mogli go sobie ułożyć obok siebie, tak? Czyli tu. Jeśli zrobimy to mocno, całym swoim ciężarem poleci, rozłoży się i dalej będziemy mogli prowadzić czynności. Dodamy Wam taką dużą technikę na czynniki pierwsze, więc tak samo możecie sobie trenować w domu z jakimś partnerem. Drugą technikę rozłożyć na czynniki pierwsze i robić krok po kroku tak jak my i każdą technikę powtarzać coraz szybciej. Więc teraz dynamicznie. Pokazujemy Wam tutaj dużo wariantów, żebyście mogli sami dostosować najlepszy dla Was, pod Wasze warunki fizyczne, pod Waszą pamięć mięśniową i wybrali sobie taki, który dla Was samych będzie najlepszy i doprowadzili go do mistrzostwa tak naprawdę. No, więc wiecie, nie warto ćwiczyć 100 kopnięć, tylko warto ćwiczyć jedno, w którym będziecie mistrzami. A my lecimy z kolejną techniką. Nadal jest cios, dawaj. Wchodzimy tu, obrót, tak jak był i tym razem pokażę Wam 2 opcje, także możemy doprowadzić, żeby znowu był na plecach. Pierwsza, będziemy wchodzili na oczy i kolano będzie wchodziło albo na kość ogonową, albo ewentualnie na plecy i znowu pociągnięcie za oczodoły czy za czoło, oczywiście ułoży nam go na plecach. Ewentualnie, jeśli boicie się o kogoś plecy, czy widzicie, że ktoś może mieć jakiś tam widoczny problem, możecie wejść w tym samym za oczy na zgięcie, tak? No, ewentualnie plecy. Tu i za oczodoły. Kolejne zakończenie tej techniki po ciosie. Staniemy sobie w pozycji, gdzie już mamy partnera, gdzie partner ma nas za plecami. Jeśli mielibyśmy jakieś wątpliwości, czy chcielibyśmy go sobie ułożyć na brzuchu koniecznie, czy nasz kolega legitymuje tego pacjenta i on już w tym momencie zaczyna stawiać opór, próbuje stworzyć jakąś czynną napaść, wyciąga jakieś narzędzie i my, będąc drugim patrolowym, możemy niepostrzeżenie użyć na przykład takiej techniki. Gość jest zajęty, patrzy sobie na kolegę, który go legitymuje i tak dalej. Zawsze powinniśmy, wiadomo, obejść go i zobaczyć, czy nie ma jakichś niebezpiecznych narzędzi i tak dalej, więc to, że będziemy za jego plecami, nie powinno stanowić dla niego nic dziwnego, tak? Ale gdy zaczyna się jakaś akcja i możemy pomóc naszemu koledze, fajnie jest użyć naszego barku i rąk, czyli tak, zabrać punkty podparcia. Jest ustawiony tako w prawo, w lewo, ma punkty podparcia, wiadomo, są to jego nogi, ale w 2 kierunkach ich nie ma, oczywiście jest to kierunek przód i tył, więc pchnięcie w którymkolwiek kierunku spowoduje jego upadek. Gdy jeszcze zabierzemy jego jedyne 2 punkty podparcia i wyniesiemy go barkiem, runie na brzuch, będziemy mogli prowadzić dalsze czynności, więc tak. Wchodzimy, łapiemy za kolana, ewentualnie czy będzie to piszczel. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest za jak najniżej przy stopach, ale jeśli jest to osoba wysoka i niekoniecznie musimy być jego wzrostu, złapiemy sobie tutaj, a nasz bark nie będzie mógł dojść do jego miednicy. Nie zrobimy tego, więc można sobie czasem złapać wyżej. I tak, działamy tutaj siłą do siebie, najlepiej żeby go podnieść. Oczywiście nie jest to takie proste z tej pozycji, ale dzięki naszemu barkowi, który podniesie go za miednicę tutaj, będzie to możliwe, tak? Więc uważaj, zobacz. I gościu leży. I przejdziemy sobie z tej techniki do przeszukania, obszukania, ewentualnie kajdankowania. Będzie to podobna technika do tej z wyniesieniem i zabraniem punktów podparcia. Tym razem zrobimy sobie opcję z wybraniem za krocze, więc mamy osobę, która jest tyłem do nas, tak jak w poprzednich wariantach. I tak,
łapiemy od dołu zakrocze, można włożyć aż do łokcia, tak żeby jak najwięcej naszej przestrzeni weszło od jego frontu, przodu, tak żeby sobie spokojnie go wyłożyć, tak? Można go spokojnie podnieść. Wchodzę sobie tu, składam sobie chłopa, jest na 4 i od razu maksymalnie szybko będę wchodził na jego ręce. Jeśli palnie tak teraz idealnie, jeśli nie, mogę sobie ułożyć, ale jeśli chociaż zostawi jedną rękę, tak jak teraz, na tą rękę idę, tak? Czyli jeśli będzie stawiał opór, bardzo bolesne miejsca na przedramieniu, na bicepsach, tricepsach, kolanem, tu. Jeśli nie stawia oporu, mogę sobie spokojnie trzymać na swoich piszczelach, na drugiej stronie. Tutaj oczywiście muszę być pewnie. Zabieram rękę, przechodzę, obszukanko, bokiem, bokiem, obszukanko. Tutaj sprawdzić, co ma w rękach. Stąd już mogę sobie przejść spokojnie do kajdankowania. Oczywiście druga strona tak samo, ale jeśli stawiałby mi opór w tym momencie, spokojnie mogę użyć klucza, czyli przełożyć rękę, czy w ten sposób, czy tym chwytem i stworzyć dźwignię łokciową, tak? I tutaj mocno, oczywiście jeśli będzie się podporządkowywał, rozluźniamy dźwignię, tak? Ewentualnie czekamy na partnera, czy tam partnerkę, żeby prowadzić dalsze czynności. I dynamicznie tak zawsze. No. I teraz druga opcja zakończenia sytuacji tej, gdy zabieramy nogi i barkiem obalamy poprzez pchnięcie osobę. Więc osoba jest już na ziemi. I tak, gdy pada, pierwsze co, musimy skupić się na nogach. Czy jedna, czy druga, w zależności od strony, w której stoimy, nie ma tu dla nas totalnie żadnego znaczenia. Ale tak, wybieramy nogę, góra i robimy dźwignię na nogę, swoją nogę przekładamy mniej więcej tak, że gdy na nim siądziemy, nasza łydka musi być w jego zgięciu, tak żeby stworzyć dźwignię rozpierającą. Tak? Musicie sobie wyobrazić, że w zgięcie musimy włożyć pewien element, który będzie rozpierał jego staw kolanowy. Tak? Tutaj włożymy nogę po docisku, będzie czuł tak jakby jego kolano chciało się urwać po prostu. Więc jesteśmy tutaj, wchodzimy, docisk. Im bardziej dociśniemy, tym ból jest większy. Więc jeśli stawia opór, nie daje prowadzić czynności, po prostu przyklejamy się do niego coraz mocniej, ale z tej pozycji możemy sobie też iść na bok i już tutaj robić przeszukanie, obszukanie, możemy sobie przejść jeszcze do boku, sprawdzić nogę, no i tutaj nawet ręce od tyłu i zrobić kajdankowanie. I kolejna akcja zakończenia, gdy mamy naszego przeciwnika na płasko, leży na brzuchu, sprawdźcie jak zrobić to dalej. Zakładamy inną dźwignię na nogi, czyli tak, szybka przekładka, wrzucamy i jest tak, nie? Najlepiej, żeby ta noga stała pod kolanem, jeśli nie zostanie, ok. Ważne, żeby zrobić tak, że wejdziemy tutaj szybko i istnieje ryzyko, że jeśli użyję swoich nóg, tak, adrenalina i tak dalej, cofnie nas. Więc mamy dźwignię i jak najszybciej idziemy do jego głowy. Najlepiej odchylić ją tutaj i po pierwsze nas nie zrzuci, po drugie im bardziej będzie cisnął, tym bardziej będzie miał napięcie w karku i dźwignia kręgosłup. I tutaj możemy już wydawać polecenia, tak? Im bardziej dociskamy ręce szeroko, szerzej! No, i może nasz partner dokonywać kajdankowania albo jakichś innych czynności. I następna technika, myślę, że bardzo ciekawa. Znów będziemy bronili się przed takim ciosem zamachowym, ale będziemy doprowadzać do rolowania, do kajdankowania. W wcześniejszych technikach nie musieliśmy rolować. Sprawdźcie, jak dorzucić sobie rzut, tak żeby można było spokojnie sobie obrobić pacjenta. Tak jak w wcześniejszej opcji, zamachowy, obszerny cios, blokada, obrona, jakkolwiek to nazwiemy, ale co jest ważne, od razu może tu też pójść zmiękczenie, ale nie ma potrzeby, bo to jest szybkie. Będziemy się bronić, od razu musimy iść naszą prawą nogą za środek ciężkości naszego pacjenta, tak? Więc tak, pierwszy element, jesteśmy tutaj, drugi, tu się troszkę schowa, żeby widzieli. Bardzo mocne uderzenie, ewentualnie na grdykę, głowę, możecie nawet złapać pod pachę, jeśli nie chcecie robić tak radykalnych środków. I będziemy rzucali przez biodro, ewentualnie układali go sobie. Zmieniliśmy położenie, żeby było dla Was lepiej widoczne, żebyście skupili się na detalach. Więc jesteśmy w tej pozycji, blok i tak. Albo uderzenie, albo pod pachę, ale najpierw noga tam, jesteśmy tu
I można sobie pomóc nogą nawet doprowadzać do rzutu i tutaj pchać, albo możemy sobie go po prostu ułożyć. Przechwytujemy rękę, jesteśmy tutaj, tak? I dalej, tak jak robiliśmy w innych odcinkach, rolowanie, przekrok za głową, przerzucamy go. I tak jak ostatnio było, pełna kontrola, możemy sobie obrabiać pacjenta. No i teraz dynamicznie. Kolejna opcja zakończenia tej techniki, tym razem zrobimy z rolowaniem na kolanie, ale mamy osobę już obaloną tak jak w wcześniejszym momencie i mamy wychwyconą rękę, oczywiście tak zawsze, kontrola i co najważniejsze, swoją prawą nogę mam z przodu, będę musiał jednym ruchem szybko zamienić nogi, tak żebym z przodu miał tą, bo będę musiał zrobić rolowanie na kolanie, czyli tutaj za kark i przerzucić go na tamtą stronę, cały czas kontroluję i teraz bardzo ważne, ręka cały czas pod kontrolą i będę wchodził tak, aby zablokować ją sobie na tej nodze i tutaj będę ją kontrolował, ewentualnie tutaj będę mógł go obrabiać. Ręka przed siebie, ręka z boku, ok. Czekam na drugą osobę, druga osoba będzie mogła zrobić dokładnie to samo z drugiej strony. Zawsze jesteśmy co najmniej we dwóch. No i czekać, jeśli będzie bardzo agresywny na posiłki, ewentualnie go skrócić, tak? I dynamicznie. I jeszcze jedna opcja rolowania. Zrobimy sobie tak, żebyśmy byli odwróceni przodem jakby do całego tułowia tego, którego obezwładniliśmy, żebyśmy mieli pod kontrolą jego rękę. Zazwyczaj byliśmy odwróceni tyłem, że nie widzieliśmy jego nóg, tak? Sprawdźcie sobie to. Tak, poprzednio mamy wychwyconą jedną rękę, tak jak zawsze tutaj będzie kontrola i co najważniejsze, przekrok za jego głowę. Oczywiście jeśli stawia opory, tu się spina, tak, chce wyrwać rękę, nie ma problemu, żeby tu poszło zmiękczenie, nawet można tą nogę sobie postawić, tak, on już się sam będzie nam rotował. I cały czas kolanko przytulone do jego łokcia, tak żeby cały czas tu była dźwignia. I tak, cyk, idziemy dalej, przerzut i wchodzimy tutaj. Łokieć musi być pod kontrolą, zbliż tutaj. Łokieć musi być cały czas pod kontrolą. Ja tak naprawdę nogami mogę zwiększać nacisk tej dźwigni i ewentualnie dokładać tutaj na palcach, ewentualnie dźwignię jakieś tam za palce, nie? No i tak jak zawsze. Ręce szeroko, nogi szeroko. Tak jak wspomniałem wcześniej, widzę cały obszar, jego głowy tylko praktycznie nie widzę, no, która oczywiście jest nieaktywna tutaj, tak? I jeszcze kolejne przejście, inne zakończenie tej sytuacji. Tym razem będziemy mogli sobie wybrać tak naprawdę zakończenie, które ułoży nam się w kilkanaście opcji, ale zobaczcie, o co mi chodzi. Mamy przeciwnika na podłodze. Wychwycona ręka zresztą, tak jak zawsze. I tak, nasza jedna noga przechodzi. Ściągamy od razu ze sobą rękę, tak że gość będzie się przetaczał, oczywiście tak do rolowania. Przekraczam drugą nogę i wchodzę do tyłu. Tak, żeby mi wszedł. Tutaj mogę cały czas go podduszać. Tutaj mogę zrobić jedną dźwignię. Ewentualnie, gdyby tam naprawdę zaczął mi się skręcać i fisiować, mogę nawet w ostateczności pójść na plecy i zrobić balachę. Ulubioną dźwignię bonusa BGC, dźwignię balach. Pamiętajcie tylko, że kciuk zawsze z góry. Tutaj wyciągamy. Z tego tak naprawdę ucieczki, jeśli jest dobrze zapięta, nie ma. Na koniec pokażemy Wam ostatnią technikę z wykorzystaniem punktów Atemi, tak, jeśli musimy obrobić pacjenta sami, co oczywiście się rzadko będzie zdarzało, ale będzie zdarzało się w przypadku, gdy mamy dwie osoby, tak? Kolega obrabia jedną osobę, czy tam koleżanka, ja obrabiam drugą osobę. Z wcześniejszych technik wynikało, że pacjent ląduje twarzą do ziemi na brzuchu, tak? Więc tak jak w innej technice doskakiwaliśmy i chwytaliśmy ręce, w tej technice spokojnie możemy sobie doskoczyć, nawet oczywiście w ferworze walki, jeśli upadniemy tutaj, usiąść sobie na spokojnie i teraz, będąc tak naprawdę jedną osobą, jak obrobić gościa, który nie chce dać rąk, wiadomo, że tutaj będzie ciężko, żeby te ręce cofnął. Więc na początek jedna ręka będzie lądowała na nos, czyli punkt Atemi, tak aby wyciągnąć go w górę i podnieść jego całą sylwetkę, automatycznie odwracając jego uwagę od drugiej ręki. Rękę sobie ściągamy. Teraz druga rękę sobie ściągamy. Gdy będziemy mieli tutaj dwie ręce, fajnie się przybliżyć, żeby łokcie były w zasięgu naszych kolan, bo tutaj możemy pracować
Tutaj też mamy teraz czas, że jest nieaktywny. My możemy również użyć naszych rąk, jeśli by się rzucało do przytrzymania, tak? No i albo nasz kumpel skuwa, jeśli jest zajęty, my możemy spokojnie sobie w tej sytuacji wyjąć kajdanki, skuć jedną rękę, ręce są dosyć blisko, my dodatkowo trzymając możemy je sobie jeszcze bardziej zbliżyć, żeby nie było problemu. No wiadomo, skujemy, gościu leży. Mamy czas obrabiać albo pomóc koledze, albo z tym tutaj do siadu, no i doprowadzamy. Dzisiaj pokazałem Wam sporo technik, które warto zgrać ze swoim kolegą patrolowym czy koleżanką. Wiem, że bardzo mało ludzi podchodzi do swojej pracy na tyle odpowiedzialnie, by w odpowiednim stopniu trenować techniki na salkach, czy właśnie typowo ze swoim partnerem patrolowym, ale oczywiście nakłaniam Was do tego, więc co, dzwońcie do swojego kumpla z radiowozu na salę i atakujcie. Zapraszam też do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, na Facebooka, Instagrama. Linki gdzieś tutaj dostaniecie. Trzymajcie się. Siema.